Siemka, ja jestem Adacho i w kwietniu zeszłego roku, konkretnie na Prima Aprilis, wrzuciłem wam odcinek specjalny Koku, który poprzedzał odcinek 200, odcinek jubileuszowy. Tamten Koku to był jeden z dwóch odcinków specjalnych, którymi uraczyłem was przed przejściem do tego ponad 5-godzinnego odcinka, w którym odpowiadałem na wasze wszystkie pytania. I dzisiaj sytuacja może nie jest aż tak specjalna jak wtedy, ale 257 odcinek to jest, wierzcie mi lub nie, coś, co wyszło totalnie przypadkiem, bo komentarze do tamtego filmu zbierałem jakoś 4 lata i myślałem, że następny taki odcinek z niemiłymi komentarzami pojawi się za kolejne 4 lata, ale wygląda na to, że moje filmy stały się już tak słabe, że nieprzyjemnych komentarzy jest coraz więcej. Ale ma też to swoją dobrą stronę, bo mogę nagrać ten film. Także nadszedł dzień, w którym zaadresuję wszystkie problemy i odpowiem na wasze komentarze nieprzychylne, chociaż no, geneza tej serii miała być taka, to nawet nie wiem, czy miała być seria. Ten odcinek miał powstać w takim zamyśle, że niektórzy piszą komentarze w dziwny sposób niemiłe, które nie są absolutnie komentarzami hejterskimi, ale nie są do końca przychylne. Zresztą, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, o czym mówię. W tym odcinku też będą takie rzeczy. Tak czy inaczej, mniej tego wstępu. Odcinek zwykły Koku pojawi się niedługo, także po prostu jak zobaczyłem, że w tym folderze mam już dużo komentarzy i zobaczyłem, że jest opcja nagrać to pod numerem 257, to korzystam. W tym filmie będą wulgaryzmy. Przepraszam. Micha Postawa 6565. Czyli mówisz o czymś, co nie było stworzone, ani nie było o tym nawet zamysłu. Nieźle. Ja też mam pomysł. Jest taka potężna moc jak pośredniak. I polecam tam zaistnie. Może zaistnieć? Smocze kule niewymagane. Kolega Micha, chociaż to bardziej brzmi jak imię koleżanki Micha, chyba że to Michał, a po prostu kupił klawiaturę u cygana na bazarze i nie ma ona polskich znaków. Tak czy inaczej, kolega Micha jest człowiekiem twardo stąpającym po ziemi. Wiecie, praca, dom, wypłata, dobre auto, to musi być wszystko namacalne. Dziękuję za radę tyczącą się pośredniaka i też za troskę. Tak się składa, że mam co do garnka włożyć, a może raczej do Michy. Więc nie skorzystam, ale odwdzięczę się swoją radą. W życiu nie wszystko, co ważne, jest namacalne. Czasem ważne są rzeczy, których nie widać, takie jak pasja, hobby, zainteresowania, dyskusja, rozmowa z drugą osobą. Zaskoczę cię, ale Dragon Ball też nie istnieje naprawdę, a jednak ktoś go napisał i ludzie do dzisiaj potrafią wyciągać z niego większe lub mniejsze rzeczy, do dzisiaj się tym interesują, a ty zachowałeś się jak taki pies ogrodnika, że sam się nie interesujesz, ale nie pozwalasz innym się tym interesować i nie pozwalasz innym dyskutować i cieszyć się tym tematem. Nie chcesz wejść z nami do dyskusji, ale nie pozwalasz nam dyskutować w naszym wolnym czacie o tym wymyślonym świecie. Więc mimo tego, że nie mam żalu, to nie rozumiem, po co się w ten sposób burmuszyć. Chyba że to był żart z tymi smoczymi kulami i pośredniakiem. No to całkiem udany. Katarzyna Grota Kuropatwa. Zdecydowanie saga Granoli i ciekawostki o misiach polarnych muszą zrobić fuzję i pokonać TikToka. A tak na serio, to robisz świetne filmy, które oglądam, mimo tego, że są dosyć nudne. Tak trzymaj i rób więcej takiej wspaniałej jakości filmów. To jest prawdopodobnie najmilszy komentarz spośród tych wszystkich, a raczej zdecydowanie najmilszy, tylko nie rozumiem tutaj jednej rzeczy. Nie wiem, czy ten komentarz pisała Katarzyna Grota, czy Katarzyna Kuropatwa. Być może pisały go wspólnie, bo nastąpiło ewidentnie tutaj jakieś rozdwojenie jaźni. Niemniej dziękuję za komentarz, postaram się w przyszłości robić ciekawsze filmy. Może ten akurat ci się spodoba? Albo wam? Corbin Moken. Piszę ten komentarz, bo cię nie lubię, typie. Proszę Państwa, rozmowa to jest rzecz bardzo niedoceniana. Rozmowa jest w stanie naprawiać nienaprawialne, reperować niereperowalne. Istnieje takie słowo, prawda? Ważne jest też to, żeby nie trzymać w sobie emocji, bo te z czasem mogą w nas gnić i zacząć nas wyżerać od środka. Kolega Corbin tutaj postanowił wyrzucić z siebie to, że mnie nie lubi i ja mu za to dziękuję. To jest pierwsza rzecz, za którą Corbinowi dziękuję, bo bije od tego komentarza szczerość, a po drugie, ten komentarz ma 8 słów, także myślę, że może być już zaliczony jako komentarz dla zasięgu, także to jest dobry moment, żeby napisać komentarz. Możecie napisać w komentarzu, kim chcieliście zostać w przyszłości, jak byliście dziećmi. Ja chciałem zostać papieżem, naprawdę. Nie udało się, jak widać.
nie byłem nawet blisko. Corbin, głupio ci, że takie niemiły jesteś dla niedoszłego papieża? No, przemyśl swoje zachowanie. Yogi Janek. Skomlisz o kasę pół odcinka. Pierdole, debil. Za robotę się weź i o Aralce celu gadaj. A to gówno zjebaleles. Nic o najlepszej postaci japońskiej. Pizda jesteś. Chcę, żebyście zobaczyli, spod jakiego odcinka jest to komentarz. To jest komentarz spod odcinka, który ma praktycznie 5 lat i chyba nawet jest pierwszym kokłem w historii. To jeszcze był moment, w którym kokół nie miał nazwy. Ja się w ogóle zastanawiałem, czy to będzie seria, czy to jeden odcinek, w którym odpowiadam na wasze komentarze. Ale wiecie, co mnie najbardziej zastanawia? Że Yogi Janek musi być ewidentnie fanem starych kreskówek. No, przede wszystkim Misia Yogi, ale też Aralki i ja jestem zdumiony, że to jest pierwszy raz w życiu, kiedy ktoś mi zarzuca clickbait o Aralce. I nie wiem, co mnie bardziej dziwi, że ktoś mi zarzuca clickbait o Aralce, czy to, że ktoś się dał sklickbaitować na Aralkę. Zresztą, jak mogłeś się sklickbaitować na Aralkę, skoro w tytule tego odcinka jest kilka tematów? Aralka kontra Moro w Dragon Ball Super, omówienia fanowskich serii i o YouTube'owym życiu. Jest kilka tematów. Zresztą wtedy chyba tłumaczyłem o tym, że nie ma nic złego w proszeniu o lajki albo w przypominaniu o lajkach, bo przecież wy na tym totalnie nic nie tracicie, a i tak oglądacie moje filmy za darmo, więc no chyba to nie jest żaden problem, nie? Ktoś jak chce, to w ramach podziękowania zostawił jedno kliknięcie. Tak, to jest dobry moment na zostawienie lajka. Proceder Empower. Chłopie, doszukujesz się takich wątków, które w ogóle nie zaistniały. Czego ty wymagasz od anime z lat 90. To, że masz wybujałą wyobraźnię, to nie znaczy się, że tak faktycznie mógłby wyglądać ukryty przekaz, o którym tu bełkoczesz. Bez sensu wprowadzasz taki bałagan. To jest komentarz spod mojego ostatniego omówienia Baby Sagi po ponownym obejrzeniu Dragon Balla GT. Pani GT, kurwa, nie da się was zadowolić. Narzekałem na GT źle. Zaczynam mówić, że GT mi się podoba, zresztą Baby Saga, najlepsza saga z GT, też źle. Tutaj chyba z GT jest jak z polityką. Niezależnie co się powie, to i tak zawsze ktoś będzie niezadowolony, także chyba po prostu przestanę mówić o Dragon Ballu GT. Tylko że ja lubię analizować i opowiadać wam o swoich wrażeniach. Twórcy Dragon Balla GT mówili, że Super Saiyanin 4 miał czerwone futro, bo czerwony kojarzy się z silnym, że dzięki temu Goku w SSJ4 będzie wyglądał na silnego, więc był tutaj ukryty przekaz. Zresztą, kolego procederze, proszę, nie lekceważ anime z lat 90. To nie jest tak, sugerujesz tutaj, jakby one były płytkie i nie miały w sobie żadnej głębi. Także dla swojego dobrego samopoczucia proszę nie sprawdzaj, kiedy powstało One Piece, Hunter x Hunter albo w ogóle Dragon Ball Z. The Beast. Dlaczego w każdym odcinku musisz, idioto, mówić o JJK? Chyba chodzi o Jujutsu Kaisen. Każdy to wie, a ty teraz takie teorie robisz, debilu jebany. Przepraszam, debiście szanowny. Każdy, kto mnie ogląda przynajmniej kilka miesięcy, ten wie, że naprawdę trudno mi się powstrzymać, żeby w każdym filmie nie powiedzieć chociaż jednego słowa o moim ulubionym tytule, czyli Jujutsu Kaisen. To jest po prostu silniejsze ode mnie. To samo tyczy się filmu, który skomentowałeś, czyli 23 odcinka Dragon Ball Hakai, fanowskiej mangi. Szczerze mówiąc nie pamiętam, co tam mówiłem, chociaż podejrzewam, że reakcja The Beasta sugeruje, że mogłem gdzieś w okolicach 3 minuty filmu odlecieć w jakąś dygresję o tym, że Gojo jest najsilniejszą postacią w historii anime. Także przepraszam, nie będę już tego robił. Tylko wiesz, to jest silniejsze ode mnie. To po prostu w mojej głowie też Grota walczy z Kuropatwą, no i niestety Kuropatwa wygrywa częściej. Marcin Barański, Vegeta 5, Goku 7, Adacho wstawaj, zesrałeś się, przestaję cię oglądać, bo już mam dość, jak na siłę robisz z Vegety best of the best. Jak możecie się domyślić, chodzi o ranking najsilniejszych postaci w Dragon Ball, w którym powiedziałem, że Goku wygrałby z Vegetą, ale chodzi o surową moc, ale pomijmy to. Tak, zdarzyło mi się kilka razy zesrać w gacie w życiu. Od tego czasu 2 razy się zastanowię, jak kupuję lasagne z Biedronki. Ale pragnę zaznaczyć, że ten ranking 15 najsilniejszych postaci tworzyłem z czystymi majtkami. Marcin, pewnie już cię nie ma tutaj, więc ubolewam nad tym, ale proszę wróć do mnie. Wysłuchaj moich słów, wysłuchaj moich przeprosin. Obiecuję, że w następnym rankingu, albo może powinienem zrobić, nie wiem, z 40 różnych rankingów, w których wygrywają różne postacie, żeby wszyscy byli zadowoleni. W następnym rankingu obiecuję, że Vegeta wyląduje na ostatnim miejscu. A jeśli będzie ci to mało, to możesz obejrzeć na moim kanale film Ranking porażek Vegety. Tylko pod żadnym pozorem nie oglądaj rankingu ulubionych postaci. Tam Goku jest za ciaocu. Mister Modżu. Posłuchałem do 7 minuty i stwierdziłem, że jesteś
I na tym skończę przygodę z tobą. To zapewne nie pierwszy raz, kiedy Mister Modżu wytrzymał 7 minut podczas przygody z innym facetem. Mówiłem, fani Dragon Balla GT są nietypowi. Geralt Reeve? Fiu fiu. Adacho, ty cioto brunatna. I ty z tego żyjesz, gnojku? Tak, mam to szczęście i przyjemność utrzymywać się ze swojej pasji. Życzę każdemu tego samego. Całe to Daima to obraza dla fanów prawdziwego DB, żeby zrobić hit dla młodych pokoleń na Netflixie. Co ty nagrywasz, chuj? Dragon Balla głównie, chociaż są też inne serie, polecam. Ile ty masz lat? Dziękuję, 29 września skończę 28 lat, także potraktuję ten komentarz jako przedwczesne życzenia urodzinowe. Trzeba to naprawić, to trzeba ratować! Spuściznę po Akiro, bo ją zbezcześcili aż wstyd. Na tym mógłbym poprzestać. Och, Akiro, gdybyś to widziało, co ten okropny Akira stworzył, pisząc Dragon Ball Daima. Akiro to się w grobie przewraca, jak widzi obrazę fanów prawdziwego Dragon Balla. Tego Dragon Balla, którego ty, Akiro, stworzyłeś. Tak poważnie, Geralt, to ja wiem, że jest weekend, ale odstaw tę temerską żytnią. Robisz się jakiś dziwnie agresywny. AdamsSpiders.pl. Masz czas? Nie robię na oglądanie kreskówek. Ile ty masz lat? Adam, oglądaj dokładnie film, uważnie, to będziesz wiedział. Przed chwilą mówiłem, zaraz mam 28 urodziny. Za robotę się weź. Komentarz spod filmu obejrzałem Solo Leveling. Przepraszam, ale to dośrodkowanie podejrzewam mojego imiennika jest tak idealne, że pozostaje mi tylko wbić piłkę do bramki. Cześć wszystkim na kanale AdamsSpider.pl. Trochę o mnie. Hoduję ptaszniki już dobrych kilkanaście lat, a szczerze od trzeciej podstawówki. Jednak nigdy nie było to aż takim dużym hobby jak teraz. Od kilku lat ciągle rozwijam swoją hodowlę. Pierwszym moim ptasznikiem była Lasiodora parachybana L1. Pierwszym jadowitym mocno ptasznikiem był Murinus usambara i dalej, aż po samicę Poecilotheria metallica. Zapraszam do oglądania filmów oraz subskrypcji. Kilka hitów z kanału Adams Spiders to Porywam dzieci, na miniaturce napis Zabieram jej dzieci siłą, albo Odbieranie kokonu od pięknej, dużej samicy nadrzewnej. Ciekawe jak ty byś się czuł, gdyby ci kokon zabrali. No i mój faworyt, czyli Mating Psalmopeus irminia. Sukces! Napalony samiec. Ty masz swoje dziwne hobby i ja mam swoje dziwne hobby. Ja płacę podatki. Podejrzewam, zakładam, że ty też płacisz podatki. To co, jesteśmy kwita? Amatorski człowiek. No i dobrze mówiłem, że Daima to nie kanon. A, tak by the way, Adacho czyta tylko i wyłącznie komentarze już ustawionych ludzi. Kurwa, mało tego. Czytam komentarze tylko wspierających, a nie wiem czy wiedzieliście, wspierające tak naprawdę to są osoby, którym ja płacę, które ja wynająłem. To nie jest tak, że oni wspierają mój kanał, tylko ja wykupiłem ich, żeby oni robili sztuczny tłum na moim kanale. Ogólnie wszystko to jest mistyfikacja. Ziemia jest płaska, a nakrętki te przyczepione do butelek faktycznie wpływają na zmianę klimatu. Podam wam przykład prosto z pierwszej ręki. Dzisiaj do obiadu piłem sok z mandarynki i on był w takiej butelce plastikowej, która miała przytwierdzoną nakrętkę. I dzięki temu nagle zrobiło się tak zimno, że muszę ten film nagrywać w swetrze, także kurwa, to działa. Marcin Bar. Co to jest za film? Nigdy więcej, tylko dla kasy itp. Pierdolę cię i całą resztę, zdejmuję suba, bujaj się dalej. Uśmieszek. A, mimo wszystko cieszę się, że z Marcinem pożegnaliśmy się z uśmiechem, natomiast spokojnie, bo Marcin jest troszeczkę zdezorientowany. Ewidentnie też nie słuchał tego, albo nie słuchał ze zrozumieniem tego, co mówiłem w filmie, który skomentował, czyli ten o magazynie Dragon Ballowym CD Action. W tamtym filmie wspomniałem, że zrzekłem się wynagrodzenia za teksty napisane do tego magazynu. A dlaczego to zrobiłem? Bo jak zaproponowano mi pisanie tych artykułów do Dragon Ballowego magazynu CD Action, czyli pisma, które mój brat jeszcze kolekcjonował jak byłem mały, to uznałem to za duże wyróżnienie, przyjemność i zaszczyt. Więc od razu się zgodziłem i nawet nie myślałem o tym, że coś będzie mi zaproponowane. W sensie myślałem, że to jest stworzone od fanów, dla fanów i to tyle. Napisałem te teksty i po tym jak magazyn został wydany, to pojawił się temat pieniędzy ku mojemu zaskoczeniu. No i ja powiedziałem, że nie pisałem tego z myślą o pieniądzach, więc nie trzeba. Po prostu się zrzekłem tego. Przyznam, że 4 cyfry by się przydały na moim koncie, na pewno miałbym na co je wydać, no ale cóż, jedyne co zarobiłem na tym filmie, Marcin, dla twojej wiadomości, to jest nieco ponad 100 zł za reklamę z tego materiału, który nagrałem, no ale kolega Marcin Bar wie lepiej.
Tap for Galaxy. Ale ty ostatnio zrobiłeś się drażniący. Pierdzielisz o tych spoilerach, a ostatni odcinek wyszedł na grupie Mirai i już następnego dnia zrobiłeś spoiler w miniaturce do obrazka. Nie każdy jak ty ma całe dnie wolne na siedzenie w internecie, a zabierasz im zabawę. Naprawdę musisz się do takich słabych zagrywek odnosić i robić takie miniaturki, bo jak zgaduję celowo, ponieważ zauważyłeś, że napędzają komentarze. Przecież mógłbyś cokolwiek innego dać na miniaturkę, a co do samej treści odcinka, już nie mógłby mieć nikt pretensji, bo wiadomo, że może być spoiler, ale tak przeglądając YouTube'a, na przykład żeby włączyć sobie jakąś muzykę czy inny podcast w trakcie pracy, mimowolnie widzi się spoilery, które zamieszczasz. Ty tak po prostu psujesz zabawę starym fanom DB. A już nie wspomnę o osobach, które oglądają na Netflixie. O spoilerach i niespoilerach sobie już rozmawialiśmy, więc nie będę wchodził po raz enty w ten temat, ale chcę zwrócić uwagę na to, co tutaj padło na samym końcu. Starym fanom DB. Podoba mi się to sprytne wrzucenie tego argumentu o starych fanach. To tak jakbym ja, nieopierzony Huncfot, szedł na ulicy i dosłownie popchnął weterana wojennego, który próbował wejść po schodach do sklepu spożywczego. Albo jakbym siedział w tramwaju, podczas kiedy obok mnie stoi biedna, zapracowana i schorowana staruszka i nie ustępuje jej miejsca. No dobra, może przesadzam, ale jaki był cel wspominania tutaj o starych fanach DB? Czy nowym fanom albo młodym fanom nie mogę zepsuć zabawy? Wiecie, ci młodzi kurwa to się muszą jeszcze nauczyć życia. My, stara gwardia, pamiętam jak oglądaliśmy jak Son Goku walczył z Komurczakiem albo jak Songo się poświęcał w sadze Komurczaka. Kurwa, płakałem. Teraz chcemy tylko spokojnej starości i radości z oglądania nowych przygód Songo. Nie no, zgrywam się. Ale tak swoją drogą mówię o tym enty raz. Zasada, którą kieruję się, jest prosta. Nie mówię, że to jest słuszna zasada, być może dla was jest niesłuszna, ja się nią kieruję i mam do tego prawo, więc z niego korzystam. Czyli dzień przed premierą to jest spoiler. Dzień po premierze to nie jest spoiler. Przemo ziom. Facet ma talent do lania wody, a ogólnie wszystkiego można się dowiedzieć z zagranicznych forach. Wszystko praktycznie co mówi, plus jeszcze od siebie dokłada kosmiczne rzeczy. Kolega Przemo ziom obnażył mnie przed wami wszystkimi. Dosłownie stanął za mną i ściągnął mi portki. I co się okazało? Że ja to wszystko biorę z internetu. Wiecie co? Te wszystkie anegdotki o kustoszu, o studiach, o sytuacji z akademika, albo ta historia o tym, jak ostatnio moja mama przyjeżdżała rowerem przez pasy, to nie byłem ja. Albo nie wiem, ta historia o tym, że moja pierwsza wypłata w fabryce części samochodowych wynosiła 80 groszy. To nie byłem ja. To był Max Kogłonko. Przepraszam, że przed wami to ukrywałem. Filowatos gramy z klimatem. Stary chłop analizuje bajką dla dzieci, którą sam twórca zniszczył przez komercją i kasą. Kurwa, po francusku prawie, że gość pisze. Tutaj nie ma co przewidywać, wszystko to ogląda się dla efektów i walk. Nie ma tu już logiki ani połączenia. Jakbyś tak skupił się na pracy i rozkminiał, tak jak zagospodarować kasą i ją oszczędzać, już byś był bogatszy od przeciętnego Polaka i miał mieszkanie. Za bardzo odlatujesz w fikcję i się fascynujesz czymś, co ma tylko na celu kasą przynosić. Kasą przynosić. Filo napisał, po czym dokończył bagietkę. Tak poważnie, stary chłop analizuje bajkę dla dzieci. Fakt. Odkąd poziom mojego łysienia androgenowego przewyższył poziom twojej ortografii, chociaż może masz francuskie korzenie, to nie będę ci tego wytykał. Nikt mnie już nie pyta o dowód w sklepie, ale tak jak wspominałem, mam jeszcze 27 lat. Niedługo skończę dopiero 28. Uważam się za osobę młodą. Sweter dostałem w prezencie. Wiem, że to może postarzać, ale to przez te pierdolone zakrętki jest tak zimno, okej? Swoją drogą, ten komentarz jest z lutego tego roku. No, podejrzewam Dragon Ball Daima i tak dalej. Ja nie pamiętam, żebym w tym roku nagrywał filmy w piwnicy, altance, albo może gdzieś na zewnątrz, że Filo uważa tę scenerię za jakąś melinę. Ja wiem, że nie wszystko jest pięknie, ja może nie wszystko sobie zaaranżowałem tak, jakbym chciał, nie wszystko w tym mieszkaniu jest jeszcze powieszone. Nie wiem, do dzisiaj nie mamy lustra w łazience, chociaż ja mam dość patrzenia na swoją mordę, bo codziennie montuję filmy, więc widzę to w programie do montażu. Ale naprawdę aż takie brzydkie mieszkanie kupiliśmy, że Filo uważa je za jakąś melinę? No dobra, ale dziękuję mimo wszystko za radę odnośnie oszczędzania. Ja zawsze powtarzam, oszczędzają ludzie mądrzy, a nie ludzie biedni. Pozdrawiam, Filo. Rafa.
Ej, wy to nawet gówno byście ojebali wraz z prowadzącym, tylko jakby to był jakiś teleturniej, prawda? Teleturniej. Tylko byleby był napis Dragon Ball, banda zjebanych typów. Porównajcie teraz tą walkę do walki Gohana z Celem albo 17 z Szatanem. Noż kurwa idioci, jarają się gównem. Kolega Rafa prawie wytrzymał, prawie mu się udało, bez zdradzania tego, jaką grupę osób reprezentuje. Bo nie napisał Son Gokana, tylko napisał Gohana. Nie napisał Komurczaka, tylko Cella, więc okej. Nie napisał C17, tylko 17. No ale na szatanie serduszko już się wyjebał. Na ostatniej prostej. Szatan serduszko tego Rafę po prostu zdradził. Zresztą ja to tak się śmieję, bo nie ma nic złego w używaniu tamtych starych nazw, bo ja do dzisiaj mówię Krillin i Dandy. Ale dlaczego, drogi Rafa, zabraniasz nam dobrze bawić się, oglądając coś, co tobie się nie podoba? Nie wiem, stań przed lustrem, spójrz sobie w oczy i zadaj sobie pytanie. Dlaczego obrażasz ludzi, którzy lubią oglądać kreskówkę, która tobie się nie podoba? W sensie, problem jest trochę bardziej złożony, bo to nie jest tak, że mi się to podoba w 100% i ludziom, czyli wam też, więc bardzo to spłyciłem, bo nie wszystkim się podobało wszystko, no ale Rafa, to myślę, że dla kolegi Rafa wystarczy chyba taki prosty komunikat. Także pozdrawiam i powodzenia. Skun 2137. Chłopy po 30 lat zastanawiają się nad fabułą jakiegoś syfu dla dzieci i mają podnietę, jakby nie mieli nic innego do roboty. Zamiast zakładać rodziny i odchować potomstwo. Z tego pokolenia to już nic nie będzie. Patologia umysłowa. Drugi komentarz, uwaga, bonus. Jak można umawiać takie gówno? Banda 30-letnich upośledzonych chłopów ogląda taki syf. Upadek społeczeństwa. Wiesz co? Zazwyczaj staram się stronić od takich rzeczy, ale zagram podobną kartą, którą ty zagrałeś, czyli ocenianie i zakładanie z góry czegoś na temat drugiej osoby. Twój nick to SQN2137. Czyta się to prawdopodobnie skun. Kto jest trochę chociaż zaznajomiony ze slangiem, temu nie muszę tłumaczyć, co określa się mianem skuna. Więc twój nick skun2137 sugeruje, że oprócz tego, że lubisz żartować ze śmierci papieża, to lubisz sobie czasem przyćpać. I ironiczne jest to, że piszesz o upadku społeczeństwa i patologii społecznej. Przepraszam, o patologii umysłowej. No ale chwila, przecież wszystko jest dla ludzi, prawda? No, prawda, ja tylko odbijam piłeczkę. Chociaż jak ktoś taki pisze o zakładaniu rodziny, to odzywa się we mnie instynkt rodzicielski. Myślę sobie, może warto się nad tym zastanowić, bo potem po świecie będą chodzić same takie skuny 2137. Chociaż może ja bym na tym zyskał. Może dzieci skuna 2137 też byłyby wiernymi widzami, tak jak ojciec, i dzięki temu miałbym większą oglądalność. Także są jakieś plusy tej sytuacji. Następny kolega myślę, że przekroczył pewną granicę, natomiast i tak go tutaj umieszczę. Mariusz Malej napisał: a chuj z tymi twoimi sierściuchami, kogo to interesuje? Jak możecie się domyślić, a może się nie domyślacie, pod jakim filmem ten komentarz został napisany, to jest komentarz, który został napisany pod filmem, w którym poinformowałem was o śmierci Biedronki. To był dla mnie bardzo trudny moment. Powiedziałbym nawet, że bardzo, bardzo trudny moment. Nie tylko zresztą dla mnie, dla Marci tak samo. Ja nie życzę ci, Mariusz, żebyś kiedykolwiek przeżywał coś podobnego, ale jeśli nie daj Boże będziesz przeżywał, to być może w tamtym momencie przypomnisz sobie, co napisałeś i w tej twojej piątej kończynie, którą nosisz na szyi i którą jesz, zalęgnie się jakaś refleksja. Życzę ci powodzenia. Tomziom, człowieku, to jest podróba GT i tyle, żal mi ciebie, hejtujesz GT, a Dragon Ball Sraima to jakieś woke gówno. Idź się po prostu zastanu, czy warto żyć. Tomziom nie dość, że zaatakował mnie tutaj jakimś wyrywkowym kapslokiem. Dyzia, słyszałaś, jesteś sierściuchem, nikogo nie obchodzisz. Ty jeszcze ewidentnie nie oglądał mojego ostatniego porównania dwóch serii Dragon Ball GT i Dragon Ball Daima. Serdecznie ci to polecam, Tomziom. Uważam, że to będzie dla ciebie katarzis. To będzie dla ciebie niczym papier toaletowy na to potężne zesrańsko. Celowo używam tutaj nomenklatury stolcowej. A odpowiadając na końcówkę twojego komentarza, tak, warto żyć. Pamiętajcie o tym zawsze, zwłaszcza kiedy nad waszymi głowami zbiorą się czarne chmury, wiedzcie, że one spowijają się nad każdym. Doktor Dogho. Mimo, że uważam cię za kawał skurczybyka, ale w sumie sympatycznego, to szanuję cię za timeskipy. Nie daj się to, bo lubię cię oglądać w robocie. Aż mi się odbiło po prostu.
Co to kurwa za miły komentarz? Gdzie jest hejt w tym wszystkim? No przepraszam, Dr. Dokho, ale znalazłeś się też w tym odcinku. To jest jeden z milszych komentarzy. Chociaż też bardziej bym powiedział tajemniczy. Dlaczego uważa mnie za kawał skurczybyka? Doktorze, jeśli oglądasz ten film, proszę rozwiń myśl. Dlaczego uważasz mnie za kawał skurczybyka? Być może chodzi o to, że... No nie, teraz formy nie mam. Proszę rozwiń myśl, będę zobowiązany. User. No, nawet nie ma niku, no ale cóż. Jesteś do pożałowania i nic nie wiesz o Dragon Ball. Wiecie co? Wiecie dlaczego taki komentarz? Nie mówię o tym konkretnie, ten też, ale tego typu komentarze są dla mnie nudne. One oczywiście mnie w żaden sposób nie bolą, ale wiecie dlaczego mnie nie bolą i są dla mnie nudne? Bo to jest po prostu nieprawda. Gdyby ktoś zarzucił mi coś, wytknął mi coś, co jest moim delikatnym punktem i jednocześnie jest prawdą, to bym się nad tym zastanowił. To pewnie bym się nawet przejął. A tak użytkownik bez nazwy napisał coś takiego pod rankingiem transformacji rasy Freezy i on uważa, że ja nie wiem nic o DB. Oczywiście, że ja nie uważam się za eksperta, ale coś wiem. W sensie to jest obiektywna nieprawda, bo z dwie rzeczy wiem na temat Dragon Balla. Napisał go Akira Toriyama i... Dobra, wiem jedną rzecz. Nie wiem, co mógłbym mu jeszcze odpowiedzieć, chyba że to jest gość, który jest fanem złotego Metal Coolera, który trafił na dół tej tier listy. No nie wiem, przepraszam, to w takim razie wiem, co ci odpowiedzieć. Metal Cooler złoty nie będzie wyżej, musisz się z tym pogodzić. Desco Studio Rolka TV. Po pierwsze zaczynaj od tematu, który jest w tytule. Dzisiaj akurat tak jest, także mam nadzieję, że się spodoba film. Rozumiem, że w ten sposób naciągasz na swoje wypociny. Po drugie, miał zielone włosy i koniec Już wiecie, o kogo chodzi. Kto miał zielone włosy? Jeszcze dzisiaj fanów Broliego nie było. Koniec, kropka. Zaakceptuj, że kiedyś tak zostało to wykonane i było to podyktowane klimatem oraz barwnością dawnych lat. I był nazywany legendarnym i tu mi się wydaje, że każdy jego poziom inaczej, bo jest... Chyba chodzi o będzie wyglądać inaczej, bo jest tym jedynym na ileś tam lat i koniec. Podoba mi się to, w jaki sposób kolega Desco Studio Rolka TV jest zdecydowany, że tak ma być, to jest zaakceptuj tak, to było podyktowane, ale jak ileś tam lat, kurwa, to generalnie chodzi o to, że tam coś tam zrobili, fajnie było i to było takie super, bo było super po prostu, nie? Nie pamiętam, o co tam chodziło, ale było... Kurwa zajebiste, bo byłem mały i lubiłem oglądać bajki wtedy. Przygotujcie się, zapnijcie pasy. A to, co teraz robią z naszego udawaniem nowych odcinków to popielina. Nie trzymają się starych zasad i nie ma praktycznie konsekwencji z dawnej fabuły. Ogólnie teraz to, co jest wydawane pod kątem fabuły i kredki i kicz. A ty jesteś zwykłym fanem i gówno masz do powiedzenia. Płaczące emotki. Powiem wam, że dawno nie zostałem tak podsumowanym. Gość wyśmiał mnie w twarz i najgorsze jest to, że on ma rację. Jestem zwykłym fanem i mam gówno do powiedzenia. I tutaj jest akurat przestrzeń, w której rozumiem, że ktoś mógłby mnie wyśmiewać, bo swoją przyszłość, swoją pracę, swoją codzienność wiąże z marką, która mnie jako fana ma w dupie, bo Shueisha i Toei i wszystkie te podmioty, które biją się o prawa autorskie, mają w dupie fanów. I nie wiadomo w ogóle, czy Dragon Ball będzie kontynuowany, a ja o nim dalej nagrywam, ale wiecie dlaczego to robię? Bo kurwa kocham to robić. I kocham tego Dragon Balla i kocham to, że jesteście po drugiej stronie, nawet jeśli czasem jest was mniej, czasem jest więcej, ale wiem, że nie mówię tylko do telefonu. Za takie komentarze też dziękuję, więc w ramach wdzięczności za całą waszą aktywność, do której bezustannie zachęcam, w ramach wdzięczności ostatnią odpowiedź zostawiam wam. Waszym reprezentantem będzie Piotr Krupa. Nie było żadnego castingu. Po prostu Piotr Krupa został przeze mnie wybrany z góry. Następny użytkownik jest, myślę, że dość aktywny, bo ostatnio, w skrócie mówiąc, nie odpowiedziałem mu na pytanie w kokle i teraz jego misją życiową jest pisanie komentarzy, w których przypomina mi o tym i mówi, żebym nagrał koku. Także nagrywam koku. Znalazłeś się w kokle. Obiad Adacha. Sradacho! Ty zamiast jechać na jakieś głupie koncerty i rozwiązywać quiz o Tenshinie, lepiej nagraj nowy odcinek Koku i odpowiedz na moje pytanie, bo ostatnio nie odpowiedziałeś. I teraz wchodzi on. Cały na... no to jest auto, także cały na samochodowo. Piotr Krupa. Niestrawność dokonała ewolucji. Nabrała własnej świadomości i pod ksywką Obiad Adacha wyraża negatywne emocje, epatując nieuzasadnioną roszczeniowością i narzucając własną wolę, czyniąc z dobrego ziomka niewolnika w XXI wieku. Piękne. Dziękuję wam za wszystkie miłe i niemiłe komentarze. Dziękuję wam za wszystkie oceny, czyli lajki.
i jak to mówią, lajki w dół. Bo to wszystko przyczynia się do rozwoju kanału. Także jeśli macie trochę więcej życzliwości w swoich sercach niż bohaterowie dzisiejszego filmu, to możecie zostawić tutaj, pod tym materiałem, ślad po sobie. Idę nakarmić Dyzię, bo drze ryja, a wam życzę spokojnego i miłego dnia. Ojejku. Chciałbym te odcinki nagrywać częściej, ale no może niestety nie mam takiej możliwości. Dzięki jeszcze raz. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Jana.